Cześć! Kojarzycie może uniwersum Poland Balla i Country Balli? Chodzi o te sympatyczne, choć nie zawsze, kulki i czasem inne kształty. Wszystkie w kolorach flag państw i nie tylko, i kpiące ze stereotypów przypisywanych narodom. Mem ten jest już dość leciwy, bo chyba z 2009 roku i ma kilkanaście lat, ale wciąż ma swoją niszę i jest bardzo popularny. Mało kto jednak odważył się zrobić grę w tym uniwersum. Dwie największe nie na telefony zostały zrobione tutaj, nad Wisłą. Do pierwszej mam sentyment, bo moje pierwsze, jeszcze bez głosu nagrania były właśnie z tej gry. Chodzi o Country Balls Heroes, czyli wariacji popularnych herosków. Szkoda, że projekt został porzucony. No, przynajmniej tak to wygląda. Dziś opowiem wam o drugiej z gier, które u nas powstały, ale tym razem produkcja zakończyła się powodzeniem. Mowa o grze Bang on Balls Chronicles od warszawskiego Exit Plan Games. W ogóle historia tego studia to niezła ciekawostka. Początki podobne do wielu studiów, to jest dwóch chłopaków pracujących przy grach AAA, chce założyć i zrobić coś swojego. Sztampa, prawda? Ciekawym faktem jest tutaj to, że obaj nie pochodzą z Polski, ale tak polubili nasz kraj, że postanowili tu zostać, tworzyć i rozwijać ekipę. Damien Monnier i José Teixeira to nie są przypadkowi ludzie z ulicy. Obaj pracowali w CD Projekt Red i Techlandzie. Pierwszy był nawet współtwórcą zasad gry Gwint. Konik drugiego to efekty wizualne. Pracował m.in. przy Cyberpunku 2077. No i kilka lat temu postanowili pójść na swoje i efekt poznaliśmy już w wersji, która wyszła z wczesnego dostępu 5 października 2023 roku. Bang on Balls jest platformówką. Duo Usteru 2 lata temu powiedziało, że ich inspiracją były takie gry jak Katamari czy Mario 64. Lądujemy na terenie wielkiego studia filmowego produkującego filmy historyczne. I nasz biało-czerwony Bob, właściwie każdy tutaj ma na imię Bob, ma za zadanie przebrnięcie przez każdy z nich. Na razie mamy 4, gdzie walimy wikingów z Aksa, ścigamy się, aby Polska mogła w kosmos, poznajemy historię Japonii, a także zostajemy hąśnikiem. No nie, takim piratem po prostu. I moi drodzy, jakie to jest wszystko dobre, jakie to jest ładne, jak ja żałuję, że dopiero niedawno się za to zabrałem. No ale do rzeczy. Zacznijmy od naszego huba, czyli studia filmowego, o którym wspomniałem przed chwilą. Mamy tu jak na razie tylko 4 hangary z wyżej wymienionymi poziomami. Do każdego z nich przechodzimy przez telewizor, który nas gwałtownie wciąga. Hangary wypełniamy treścią, którą wykupujemy za znajdowane na poziomach taśmy filmowe. A co jeszcze nas czeka po wessaniu? Przede wszystkim każda z lokacji jest ogromna i otwarta, dodatkowo wysoce podatna na destrukcję. No i są one doskonale zaprojektowane, choć czasem, ale naprawdę rzadko zdarzało mi się na chwilę stanąć i podumać, gdzie się znajduje i gdzie iść dalej. Każdy poziom to osobna stylizacja, osobne motywy muzyczne, inne kulki do pokonania i mechaniki bossów. Poza taśmami nasz Bob może też uwolnić przytrzymywane w klatkach inne kulki, ale dlaczego one się tam znalazły? Nie wiem. No właśnie, pogadajmy chwilę o przeciwnikach. Tych mamy dość małą różnorodność mechaniczną, a mnogą, że tak powiem, graficznie. Od malutkich kuleczek, które padają na jedno odbicie, po ogromne, które trzeba stukać i stukać. Niektóre mają też tarcze, te trzeba ogłuszyć lub obejść zanim zaczniemy nawalankę. Dopełniają to wszystko bossowie, którzy są po prostu fajnie zrobieni. Walka odbywa się też przez odbijanie. Tak, nie przesłyszeliście się. Od przeciwników się odbijamy jak w jakimś pokręconym pogo. Odbijamy się do skutku, aż ci zamieniają się w okrągłe czachy. Czasem trafiamy też na takie wielkie gwiazdy, gdzie nasz Bob dostaje power-upa i z okrzykiem podobnym do tego, którego używa pewien niszowy youtuber, sieje spustoszenie. Posłuchajcie sami. Ważnym elementem, choć w większości kosmetycznym, jest stylowa naszego Boba. Tą zamieniamy w dowolnej chwili w specjalnym menu albo przy takich czerwonych fotelach dla gwiazdy rozsianych tu i ówdzie. A zamienić można praktycznie wszystko, od broni po dodanie stylowego wąsa. Powiedziałem też, że większość jest kosmetyką. No bo jest. Wyjątkiem są niektóre bronie, jak na przykład możemy zdobyć Mjolnira, który co jakiś czas razi innych ogłuszającym wyładowaniem energii. Wszystko to, o czym powiedziałem, albo zdobywamy na wrogach, albo wykupujemy specjalną walutą, którą zdobywamy w walce, lub znajdujemy rozsianą w różnych pojemnikach łamane na skrzyniach. Bang on Balls stawia silny akcent na grę kooperacyjną.
Części rzeczy nawet nie zdobędziemy sami, choć oczywiście cele główne zrobimy. Czasem mamy w niektórych lokacjach takiego bota, którego możemy wykupić i który gdzieś tam na przykład stanie na zapadnie. Do gry z innymi możemy się umówić, ale też losowo wrzucić się do rozgrywki innego boba i razem działać. Służą do tego porozrzucane po planszy wtyczki. Na pewno ten akcent przedłuży żywotność gry, ale nie tylko to. Zapowiedziane są już kolejne poziomy. Trzymam kciuki i czekam. No ale wiecie, tak gadam i gadam, troszkę podjarany, tak jakby gra nie miała żadnych wad. Ale było parę rzeczy, które mi nie podeszły. Przede wszystkim, czasem kamera mocno wariowała, szczególnie gdy akcja działa się w pobliżu jakichś budynków czy ścian. Poza tym irytowało mnie, że czasami w jakieś oczywiste miejsce nie mogę się po prostu wbić po podwójnym skoku, tylko gdzieś tam się zaczepiłem albo nie doskoczyłem i musiałem robić to wszystko od nowa. Zdarzały się też pojedyncze nieprzetłumaczone pierdółki, ale to już jest margines. Jakbym chciał podsumować Bang on Balls krótko, to powiedziałbym: świetna zabawa. Wypełnienie tylko celów podstawowych każdego poziomu to razem jakieś, może 4 godzinki, po jednej na poziom. Ale zrobienie wszystkiego to myślę co najmniej 2 albo i więcej razy tyle. Ja polecam i nie tylko ja. Gra ma ponad 3000 ocen na Steam i 97% pozytywnych, a oceny wystawione już po wyjściu z wczesnego dostępu kształtują się na poziomie jakichś 93%. To bardzo dobra, relaksująca, ale też i ciekawa pozycja. Bang on Balls od Exit Plan Games. Polecam i pozdrawiam. Cześć!